Bełchatów generalnie w dużej mierze powstał z ludzi, inżynierów, którzy wyjechali z Konina. Bardzo dużo ludzi pojechało tam budować swoje życie, więc nas łączy trochę więcej niż tylko sprawiedliwa transformacja. Myślę, że wspólna historia węgla brunatnego, która u nas wcześniej się skończy niż w Bełchatowie, ale ten proces jest nieunikniony. I to, że nasz przykład pokazuje, że trzeba jak najwcześniej zaczynać. My powinniśmy zacząć pewnie z 10 lat wcześniej. Ta transformacja powolutku trwała. Jeżeli patrzymy sobie, że w latach 90. czy w początku 90. było prawie 20 000 osób zatrudnione w kopalniach i elektrowni, a dzisiaj mamy tych ludzi 3000 po 20 paru latach. Ten sam proces będzie trwał także w innych regionach węglowych. Węgiel brunatny przestaje być konkurencyjny, a polityka klimatyczna Unii Europejskiej jak gdyby zmusza nas do tych zmian. Więc myślę, że nasze doświadczenia są też pomocne Bełchatowowi i zresztą to robimy, bo my bardzo często przecież się spotykamy, współpracujemy. Mamy wspólnie także projekt LIFE, który też jest jak gdyby takim towarzyszącym projektem dotyczącym właśnie terenów węglowych. Więc ta nasza historia jest wspólna i mam nadzieję, że w Bełchatowie szybciej podejmie się decyzje niż te decyzje zostały podjęte tutaj. Są takie opracowania z lat 90. początku, które jeszcze Japończycy opracowali, którzy mówili właśnie, że już wtedy trzeba było się do tego przygotowywać i być może uniknęlibyśmy tej sytuacji, która dzisiaj jest, czyli tego, że bardzo dużo ludzi odeszło, mamy depopulację. To jest na pewno trudny proces. Jak bardzo głęboko wierzę, bo spotkałem się i z samorządowcami regionu bełchatowskiego i z różnymi osobami, które w Urzędzie Marszałkowskim pracują, że jest tam duża wola i bardzo ciekawi ludzie, którzy chcą zmieniać swój region. To już jest proces, który trwa od kilku lat, bo on został zapoczątkowany w 2018 roku i biorąc pod uwagę tą całą historię, bo to przecież już jest 5 lat pracy, przygotowania do tego całego procesu, który w tej chwili już namacalnie się rozpocznie, bo potrzebne było, można powiedzieć, do tego całego procesu paliwo, jak tutaj padło podczas konferencji. Paliwo, czyli środki finansowe. Ja bardzo się cieszę, że jesteśmy wśród regionów, którym Unia Europejska przekaże środki w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jest to niebagatelna kwota, bo 414 milionów euro to są pieniądze, które mają łagodzić proces transformacji, którym objęty jest nasz region. Ale przede wszystkim ważne jest, żeby wszystkie środowiska, które będą podlegały temu procesowi, mówiły jednym głosem. I to jest niesamowite szczęście, że u nas tak właśnie było. NGOsy, ekolodzy, związki zawodowe, samorządy, przedsiębiorcy, mali, duzi. Wszyscy powiedzieli, musimy wymyśleć region na nowo. I dzięki temu jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Zresztą w 2019 roku wszyscy jak jeden podpisaliśmy, wszystkie te środowiska podpisały list taką deklarację związaną właśnie z mówieniem jednym głosem i staraniem się o to, żeby przeprowadzić bezpiecznie ten region Wielkopolski Wschodniej przez cały proces, bo ten proces to transformacja gospodarcza, ale niebagatelnym elementem tej transformacji gospodarczej jest transformacja społeczna. My musimy łagodzić właśnie te wszystkie skutki, które pewnie w jakimś stopniu, gdybyśmy nie przyglądali się temu całemu procesowi, były bardzo negatywnymi skutkami. Liczę, że to przekujemy na sukces, że da to możliwość nowej gospodarce, wytworzeniu nowych form przemysłu, czy też różnych funkcjonalności regionu w sferze gospodarczej.
każda zmiana zawsze powoduje wyjście z tak zwanej strefy komfortu. W związku z powyższym musi troszeczkę boleć, żebyśmy ją poczuli. Ale jeżeli dobrze się przygotujemy, jeżeli przewidzimy pewne niebezpieczeństwa, to ten ból będzie mniejszy. Pieniądze z Unii Europejskiej, które dostajemy, są właśnie na zmniejszenie tego bólu, na to, żeby łagodniej przejść transformację. W końcu Bełchatów, jakby nie patrzeć, to jest centrum Polski. To nie jest jakaś krańcowa gmina na końcu Polski, ale miejsce istotne. Więc wydaje mi się, że będzie bolało i nas pewnie też będzie bolało. Ale możemy zmniejszyć właśnie przez to, że będziemy starali się wykorzystać to, co mamy, to, co dostaliśmy. Turek, który przeszedł w 2017 roku najpierw zamknięcie elektrowni, potem zamknięcie kopalni, dzisiaj ma najniższe bezrobocie w regionie. Poradził sobie z tym doskonale, bez pieniędzy unijnych. My mamy to wsparcie, powinniśmy to dobrze wykorzystać. Była duża niepewność, co dalej wśród społeczeństwa naszego regionu. No tutaj mówię o mieście, będąc włodarzem jego, że przecież tutaj mamy dużo pracowników, którzy są w dalszym ciągu aktywni zawodowo w przemyśle wydobywczym, też energetycznym. Wiedząc poprzez to, że firma ZE-PAK zadeklarowała, że zaprzestanie kopania węgla oraz produkcji energii elektrycznej w 2024 roku, no z dużym niepokojem patrzono, no dobrze, i co w zamian, tak? Co będzie po węglu? Zresztą to jest jedno z naszych haseł, paneli na ten temat dyskutujemy, ale i też programów, do którego zresztą miasto przystąpiło. Pracowaliśmy przez wiele lat nad tym, zresztą w 2018 roku, kiedy zostało to zakomunikowane, że zaczynamy mówić o transformacji, sprawiedliwej transformacji z naciskiem na sprawiedliwej, przysłuchiwano się. Ja jestem trochę niecierpliwy i też podzielam ten pogląd osób niecierpliwych, że mówiliśmy o tym 5 lat. Niektórzy mówili, że za dużo mówimy, niech się zacznie coś robić. Ale do tego wszystkiego było naprawdę potrzebne dobre przygotowanie instytucji, programów, dokumentów strategicznych i musieliśmy mieć to paliwo. Liczę, że rzeczywiście na 100% to paliwo będziemy mieć, że pieniądze z jakichś tam powodów znowu nie zostaną zablokowane, bo bez tego niestety nie będzie wyglądała transformacja tak, jak sobie zaplanowaliśmy.